Frankfurtczycy zrozumieli, że tym, co zapobiegło wybuchowi rewolucji na Zachodzie, był etos pracy, który w praktyce tłumaczył się jako poszanowanie dla pewnych zasad, w ramach których za uczciwą pracę człowiek może domagać się, za uczciwą i kwalifikowaną pracę, za produkcję określonych dóbr człowiek może domagać się ekwiwalentnego wynagrodzenia. Bo tak naprawdę do tego się sprowadza cała ta filozofia. Jeśli Frankfurtczycy zdali sobie sprawę z tego, co zadecydowało o fiasku rewolucji na Zachodzie, a to znaczy, że odkryli powód, dla którego ten twór cywilizacyjny, czy ten twór ustrojowy, który dominował wówczas na Zachodzie, okazał się trwały i skuteczny, to było zupełnie oczywiste, że logicznym wnioskiem jest następujący wniosek. Jeśli chcemy przeprowadzić rewolucję na Zachodzie, to musimy doprowadzić do tego, żeby właśnie zniszczyć ten element, który stanowi o sile tego systemu. Musimy rozmontować etos pracy, ale przede wszystkim musimy rozmontować warunki, które sprzyjają jego powstawaniu. To rozumowanie da się streścić w takim zdaniu. Jeśli pozbawimy ludzi zdolności do pracy umożliwiającej samodzielną produkcję dóbr, będących warunkiem realnej wolności, a jednocześnie rozniecać będziemy potrzebę nieograniczonej wolności, rozniecać w społeczeństwie potrzebę nieograniczonej wolności, to tak okaleczone społeczeństwo zmuszone będzie dobra potrzebne do realizacji tej wyśnionej wolności będzie musiało kraść, ponieważ nie będzie w stanie ich wyprodukować. I jeśli jedyną metodą na zdobycie dóbr potrzebnych społeczeństwu będzie kradzież, to takie społeczeństwo nie będzie miało innego wyjścia, będzie musiało poprzeć taką władzę polityczną, która temu społeczeństwu stworzy system kradzieży. System oficjalnej, chciałoby się powiedzieć, system systemowej kradzieży. Powstało pytanie, w jaki sposób doprowadzić do rozmontowania ówczesnego przede wszystkim systemu wychowania, w którym młody człowiek zaczyna być tak formowany, żeby wyrósł z niego dorosły, odpowiedzialny człowiek, który jest nie tylko skłonny, ale i zdolny do wydajnej pracy. Takiej pracy, która umożliwia mu zdobywanie potrzebnych mu dóbr własną pracą, a nie kradzieżą. Jak zrealizować taki projekt, którego skutkiem ma być pozbawienie ludzi zdolności do produkcji własnej wolności, to znaczy zdolności do samodzielnej produkcji dóbr, które są absolutnie konieczne do tego, żeby w sposób realny korzystać z wolności, nawet jeśli na tym najbardziej elementarnym poziomie. Ale właśnie na tym elementarnym poziomie rozgrywają się wszystkie istotne konflikty społeczne. Wszystkie wojny, wszystkie działania zaborcze, wszystkie imperialne zakusy
miały tylko jeden cel: podporządkować sobie innych ludzi i podporządkować sobie terytoria przez tych ludzi zajmowane, po to, żeby tych ludzi zmusić do niewolniczej pracy i żeby móc eksploatować te terytoria, w których były różnego typu tak zwane dobra naturalne, surowce itd., itd. Jak się ktoś zastanowi nad tym, o co toczyły się wszystkie wojny od 6000 lat, łącznie z bieżącymi, tymi, które się dzisiaj toczą, to one się toczyły właśnie o to. O podporządkowanie sobie innych ludzi po to, żeby oni pracowali na nas, żebyśmy my mogli realizować swoją wolność, niekoniecznie pracując. Oni mają pracować za nas. I Frankfurtczycy wymyślili pewną metodę na to, żeby tak zdeformować proces wychowania, czyli uwolnić młodego człowieka od wpływu jakiegokolwiek przymusu wynikającego z wpływu rodziców, religii narzucającej pewną ograniczającą moralność i różnych innych instytucji, które skłaniają człowieka do tego, żeby się w jakiś sposób ograniczać z potrzebą własnej, niczym nieograniczonej wolności i dostosowywać się do warunków wynikających z relacji społecznych. No, oni taki patent wymyślili w postaci pewnej nowej koncepcji wychowania. Niemniej jednak całe doświadczenie drugiej połowy XX wieku mówi o tym, że ten nowy patent, ten nowy pomysł, opierający się przede wszystkim na powszechnej seksualizacji społeczeństwa, a przede wszystkim na seksualizacji dzieci i młodzieży, ten projekt nie przynosił skutku. On nie przyniósł skutku. Druga połowa XX wieku to są kolejne klęski tego typu prób przenicowania tradycyjnego systemu wychowania na ten nowy system produkowania okaleczonego, pozbawionego zdolności do pracy pasożyta. Głównym powodem, który decydował o niepowodzeniu tych prób, mówię o niepowodzeniu w sensie skutku ostatecznego, takiego skutku, który doprowadziłby do rzeczywiście istotnej przemiany w całym systemie. Głównym powodem było to, że do tej pory nie udało się tak całkowicie zlikwidować wpływu tradycyjnej kultury i tradycyjnego systemu wychowania. Między innymi z tego powodu, że ta kultura oddziaływała na człowieka nie tylko wprost poprzez jakieś formy wpływu bezpośredniego, ale przez wpływ całego otoczenia, całej przestrzeni, w której toczy się życie społeczne. Między innymi dlatego w tej chwili burzy się kościoły w Europie Zachodniej, ponieważ sama obecność pewnych budowli budzących pewne skojarzenia z pewnym sposobem myślenia, z pewną sferą sakrum, sama obecność tych budowli już na człowieka wpływa. Między innymi dlatego budownictwo modernistyczne, oprócz pewnych swoich własnych, że tak powiem, haseł programowych, ten cały funkcjonalizm jest całkowicie pozbawiony tej ornamentyki, czy tej sfery, która niesie przekaz, często przekaz niesemantyczny, pozasemantyczny, ale przekaz symboliczny, odwołujący się do całej tradycji chrześcijańskiej Europy.
Otóż ta nowa szkoła wychowawcza, ten nowy rodzaj działalności antykulturowej, mającej zmienić sposób myślenia młodych ludzi, którzy potem, jak wchodzą w dorosłe życie, okazują się być ludźmi okaleczonymi, skazanymi na to, żeby oddawać władzę polityczną w ręce gremiów, które im stworzą system umożliwiający im pasożytowanie. Ten nowy system wychowania zawiódł. Właśnie dlatego, że jeszcze były zbyt silne wpływy tradycyjnej kultury i również z tego względu, że do końca XX wieku żyły jeszcze pokolenia ukształtowane przez tradycyjną kulturę, które mogły przenosić swój wpływ na pokolenia wstępujące. Mówiąc w największym skrócie, mniej więcej do 2000 roku żyło jeszcze pokolenie dziadków wychowanych przed II wojną światową, którzy to dziadkowie mogli mieć wpływ na swoich wnuczków. Tych wnuczków, których wkrótce potem mógł już zagospodarowywać Jerzy Owsiak bez ryzyka, że może temu wpływowi przeciwdziałać wpływ właśnie tych staromodnych dziadków. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak było to istotne, ale ponieważ ten system zawiódł wtedy w skali społecznej, to okazało się, że istnieje rusza pewien mechanizm, który okazał się w tym sensie skuteczny. I silnikiem napędowym tego mechanizmu okazały się Chiny. Otóż mniej więcej w latach 80. rozpoczął się pewien bardzo dziwny proces, który do dzisiaj jest bardzo trudny do przeanalizowania i zrozumienia. Mianowicie proces deindustrializacji świata białego człowieka. On się zaczął w Stanach Zjednoczonych, potem przeszedł do Europy. Myśmy zostali poddani temu procesowi w bardzo specyficznej wersji, można powiedzieć, w ostatnich 20 latach. Proces ten polegał na tym, że żeby wykorzenić etos pracy, żeby wykorzenić z młodych ludzi wszelką skłonność do podejmowania jakiejś działalności, której efektem jest tworzenie pożytecznych dóbr, to zaczęto ograniczać działalność produkcyjną, podkreślam, w świecie białego człowieka. Zaczęto ograniczać działalność produkcyjną, wmawiając społeczeństwu, że ciężar pracy, ciężar produkcji dóbr przejmuje postęp technologiczny, wówczas mówiło się o automatyzacji. Dzisiaj jako słowa wytrycha używa się pojęcia sztuczna inteligencja. Czyli automaty sterowane sztuczną inteligencją tak potrafią nas zastąpić w tej niechcianej, męczącej pracy produkcyjnej, że my nie będziemy musieli w ogóle się tym zajmować. Będzie kurczył się wraz ze wzrostem wydajności produkcji, będzie kurczył się ten świat, nazwijmy to produkcyjny, natomiast w jego miejsce będzie się rozrastał świat usług. My będziemy sobie świadczyć nawzajem różnego typu usługi, natomiast produkować będą automaty. Było to oczywiście totalne kłamstwo, ponieważ sfera produkcyjna wcale się nie kurczyła. Ona zaczęła być stopniowo wyprowadzana ze świata białego człowieka i teraz pytanie dokąd? Otóż ona zaczęła być wyprowadzana do takich rejonów świata, w których były rezerwuary taniej siły roboczej. Czyli do takich rejonów świata, które były z różnych względów gotowe przejąć od białych ludzi
konieczność, obowiązek wytężonej, intensywnej pracy produkującej dobra, potrzebne tym białym ludziom, którzy nie chcieli pracować ze względu na różny poziom standardu cywilizacyjnego, różny stopień oczekiwań, różny stopień wymagań. Ogromne rzesze ludzi, przede wszystkim w Chinach, były gotowe pracować i to szczególnie były gotowe pracować dlatego, że funkcjonowały w kraju rządzonym żelazną ręką przez komunistyczną partię. Te społeczeństwa mogły chcieć, ale wcale nie musiały chcieć. Mogły zostać zmuszone przez warunki do tego, żeby intensywnie pracować i to pracować, jak to się mówi, za przysłowiową miskę ryżu. I ta różnica w kosztach umożliwiała przez długi czas funkcjonowanie, można powiedzieć, w pełnym dobrobycie coraz bardziej poszerzającej się rzeszy białych pasożytów. I teraz pytanie, na które my w tej chwili nie potrafimy udzielić odpowiedzi. Co powodowało, że Chiny zgodziły się na tego typu deal? Deal, który był możliwy, i to trzeba podkreślić, który był możliwy dlatego, że na Zachodzie on był wynikiem realizacji radykalnej wersji wolnego rynku. To znaczy takiego wolnego rynku, w którym nie ma żadnych ograniczeń w handlu. Liczy się tylko i wyłącznie rachunek ekonomiczny i zysk. Z tego punktu widzenia, nazwijmy to w skrócie, przedsiębiorcom zachodnim, którzy jeśli produkowali na Zachodzie, to musieli płacić wysokie wynagrodzenia białym pracownikom, opłacało się wyprowadzić własną produkcję do Azji, wybudować tam fabryki, pozwalniać białych, wyrzucić na bezrobocie, a tam produkować za 1/10 tych kosztów, które musieliby ponosić na co dzień tutaj. Z tej różnicy, z tej nadwyżki oni mogli w jakimś sensie utrzymywać te społeczeństwa. To znaczy nie to, że oni mogli. Chiny swoją trwającą dziesiątki już lat niewolniczą na swój sposób pracą, która z kolei z ich punktu widzenia, czyli z punktu widzenia społeczeństwa funkcjonującego na granicy nędzy. Mówimy o latach 80. XX wieku. Dla nich perspektywa taka, że mogą zarobić chociaż parę dolarów i nie zdechnąć z głodu, była na swój sposób bardzo atrakcyjną perspektywą. I oni na dodatek pod kierunkiem partii komunistycznej, która moim zdaniem robiła to całkowicie świadomie, podejmowali się tego wysiłku, bo oni indywidualnie w jakimś tam stopniu podnosili swój standard życia, natomiast partia, która w dalszym ciągu tam jest monopolistą, bo to się mówi, że tam jest kapitalizm. Owszem, tam jest kapitalizm, ale realizowany w taki sposób, że tym głównym, podstawowym kapitalistą jest państwowy aparat pozostający pod nadzorem partii. To nie ma najmniejszych wątpliwości. To największe bogactwo wynikające
z nieprawdopodobnie intensywnej pracy społeczeństwa chińskiego, ta cała nadwyżka była wydawana na to, żeby kupować sobie know-how i kupować sobie różne tereny, różne rejony świata, takie jak na przykład Afryka. Dzisiaj prawdopodobnie w ten sposób zostanie zagospodarowany Afganistan, który ma bogactwa naturalne, których Chiny nie mają. Ale jaki mógł być w tym najgłębszy sens, mający związek z tym, o czym mówiłem wcześniej? I tu dochodzimy do najważniejszej sprawy. Otóż, według wszelkiego prawdopodobieństwa, chińscy komuniści zdali sobie sprawę z tego, że jeśli przejmą na jakiś czas, przejmą na siebie ciężar utrzymywania przy życiu białych pasożytów, będą produkować tanio, będą wysyłać dobra potrzebne białym pasożytom, brać od nich dolary i kupować sobie za to Afrykę, Amerykę Południową i tak dalej, to że w dłuższej perspektywie czasowej doprowadzą do osiągnięcia tego skutku, którego nie mogli wcześniej uzyskać, ogólnie mówiąc, Frankfurtczycy. Czyli doprowadzą do tego, że biali ludzie, rozumiani w skali społecznej, odzwyczają się od pracy. Odzwyczają się od pracy w tym sensie, że utracą zdolność do podejmowania pewnego specyficznego wysiłku, to znaczy wysiłku o określonym natężeniu i wysiłku regularnego, czyli tego wysiłku, który jest zaprzeczeniem takiej niczym nieograniczonej wolności.